Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W tej lekcji nauczycie się, co mówią nam formy bezokolicznika. To znaczy, będę mówić o czasie teraźniejszym, czyli present tense, i to jest drugi filmik z serii o czasie teraźniejszym. W pierwszym filmiku nauczyliście się, kiedy używa się form czasu teraźniejszego i jakie są końcówki we wszystkich osobach. A jeśli oglądacie mnie pierwszy raz, to musicie też wiedzieć, że oprócz kanału na YouTubie prowadzę też szkołę języka polskiego online, gdzie możecie uczyć się ze świetnymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. A po więcej materiałów do nauki języka polskiego, na przykład lekcji wideo taka jak ta, zapraszam Was na moją stronę polishwithdorota.pl. A teraz zaczynamy lekcję. Już wiecie z pierwszej lekcji o czasie teraźniejszym, że musicie znać formy ja i ty czasownika, żeby zbudować wszystkie inne formy. Na przykład, jeśli wiecie, że w czasowniku kochać forma ja to kocham, a forma ty to kochasz, możecie zbudować wszystkie inne formy. Jak? Jeśli jeszcze nie wiesz, koniecznie obejrzyj pierwszą lekcję o czasie teraźniejszym. Link jest tutaj i w opisie filmu. Najpierw chcę jeszcze powiedzieć Wam o grupach czasowników. W książkach do języka polskiego czasowniki w czasie teraźniejszym zwykle są podzielone na różne grupy. To zwykle nazywa się koniugacja. Taka grupa czasowników to jest koniugacja. Niektóre książki mówią, że są 3 koniugacje, inne książki mówią, że są 4 koniugacje, a jeszcze inne książki mówią, że jest 11 koniugacji. Ale moim zdaniem najłatwiej jest myśleć, że mamy 4 grupy, 4 koniugacje. Pierwsza to ta, gdzie forma ja kończy się na m, a forma ty kończy się na szy. Koniugacja m-esz. Tak to będę nazywać. Prawie zawsze mamy tam końcówki am, asz, kocham, kochasz, mam, masz. Ale są 4 czasowniki, gdzie nie mamy a, tylko mamy e. To jest czasownik jeść, jem, jesz, umieć, umiem, umiesz, wiedzieć, wiem, wiesz, rozumieć, rozumiem, rozumiesz. Druga grupa, druga koniugacja to grupa isz. To znaczy, że forma ja kończy się na a forma ty kończy się na isz. Na przykład mówić, mówię, mówisz. Palić, palę, palisz. Trzecia grupa, trzecia koniugacja to koniugacja isz, gdzie forma ja kończy się na forma ty kończy się na isz. Na przykład kończyć, kończę, kończysz. Ćwiczyć, ćwiczę, ćwiczysz. I czwarta grupa, czwarta koniugacja to koniugacja esz. Forma ja kończy się na a forma ty kończy się na
esz. Na przykład chcieć, chce, chcesz. Pić, pije, pijesz. Gotować, gotuje, gotujesz. A teraz pokażę Wam, czy formy bez okoliczników, czyli te formy, które zwykle kończą się na ci, jak pić, chcieć, mówić, robić, czytać, czy te formy pomagają nam, żeby wiedzieć, do jakiej grupy należy czasownik, czy raczej nie pomagają? Posłuchajcie, zaczynamy od czasowników, które kończą się na ać. Bardzo często te czasowniki należą do grupy esz. Na przykład kochać, kocham, kochasz, czytać, czytam, czytasz, słuchać, słucham, słuchasz. Ale jest dosyć dużo czasowników, które są często używane, kończą się na ać, ale nie są w grupie esz. Przykład: brać, biorę, bierzesz. Jechać, jadę, jedziesz. Bać się, boję się, boisz się. Te czasowniki są bardzo nieregularne i mogą być w grupie esz albo isz. Najważniejsze z tych czasowników to bać się, brać, jechać, kąpać się, pisać, płakać, spać, stać i śmiać się. A Ty masz już dobrą nauczycielkę języka polskiego? Jeśli nie, to zapraszam Cię do mojej szkoły języka polskiego online, gdzie możesz uczyć się ze świetnymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. Są też specjalne grupy czasowników, które kończą się na ać, a tak naprawdę na ować, iwać, iwać i awać. One mają specjalne formy. Jakie? Będę o tym mówić w następnej lekcji o czasie teraźniejszym. Jak widzicie, końcówka ać nie zawsze pokazuje, że czasownik należy do grupy esz. Czasami może należeć do grupy esz, a czasami do grupy isz. Dlatego musicie uczyć się 3 form, kiedy uczycie się czasowników. To znaczy formy bez okolicznika, na przykład brać, formy ja i formy ty. Brać, biorę, bierzesz. A co mówią nam czasowniki, które kończą się na idź? Tutaj mam dla Was dobrą wiadomość, bo większość tych czasowników, naprawdę 98%, tak myślę, należy do grupy isz. Na przykład mówić, mówię, mówisz, palić, palę, palisz, robić, robię, robisz. Są czasowniki, które kończą się na idź i należą do koniugacji esz. Teraz zapamiętajcie 2. Jeden już na pewno znacie. Pić. Ja piję, ty pijesz, a drugi to bić. Ja biję, ty bijesz. Końcówka idź. Jeśli czasownik kończy się na idź, to najczęściej będzie należał do koniugacji isz. Na przykład kończyć, ja kończę, ty kończysz. Tańczyć, ja tańczę, ty tańczysz. Są czasowniki,
które kończą się na -ć i są w grupie esz. Teraz zapamiętajcie 2. Żyć, ja żyję, ty żyjesz i myć, ja myję, ty myjesz. Ostatnia grupa to czasowniki, które kończą się na eć. I te czasowniki mogą być w każdej grupie. Po pierwsze, mogą być w grupie isz. Na przykład myśleć, myślę, myślisz. Woleć, wolę, wolisz. Musieć, muszę, musisz, albo widzieć, widzę, widzisz. Po drugie, niektóre czasowniki, które kończą się na eć, należą do koniugacji isz. Na przykład patrzeć, ja patrzę, ty patrzysz. Słyszeć, ja słyszę, ty słyszysz. Krzyczeć, ja krzyczę, ty krzyczysz. Po trzecie, czasowniki, które kończą się na eć, mogą należeć do koniugacji esz. Chcieć, ja chcę, ty chcesz. Istnieć, ja istnieję, ty istniejesz. Dużo czasowników, które kończą się na eć, ma takie specjalne, dłuższe końcówki, jak czasownik istnieć. Ja istnieję, ty istniejesz. Ale większość tych czasowników to są czasowniki z wysokich poziomów, z poziomów minimum B1. Teraz pamiętajcie, istnieć, ja istnieję, ty istniejesz. A poza tym czasowniki, które kończą się na eć, mogą też należeć do koniugacji esz. Ale jest ich bardzo mało, tylko 4. Zwykle nie macie z nimi problemu, bo są bardzo często używane. Na przykład mieć, ja mam, ty masz. Wiedzieć, ja wiem, ty wiesz. Umieć, umiem. Umiesz, rozumieć, rozumiem, rozumiesz. Podsumowując, formy bez okolicznika, czyli te formy jak mieszkać, kochać, chcieć, lubić, krzyczeć, istnieć itd., mogą nam pomagać. Na przykład większość czasowników, które kończy się na idź, należy do koniugacji isz. Większość czasowników, które kończą się na yć, należy do koniugacji isz. I większość czasowników, ale już trochę mniej, które kończą się na ać, należy do koniugacji esz. Ale jeśli czasownik kończy się na eć, tutaj formy mogą być bardzo różne i musicie nauczyć się tych form. Ale jeśli wiecie, jaka jest forma ja i jaka jest forma ty, to możecie zbudować wszystkie inne formy. A forma bez okolicznika, jak na przykład brać czy pisać, też jest bardzo ważna. Dlaczego? Z 2 powodów. Po pierwsze, jest nam potrzebna, kiedy mamy 2 czasowniki. Na przykład muszę napisać e-mail. Chcę napisać e-mail. A po drugie, te formy bez okolicznika są nam potrzebne, żeby zbudować formy czasu przeszłego. Bo formy czasu przeszłego budujemy od bezokolicznika. Usuwamy ci, na przykład pisać. Usuwamy ci i dodajemy końcówki. Na przykład ja pisałam albo ja pisałem. A jeśli nie wiecie, jaka jest forma ja i jaka jest forma ty, mam dla Was prezent. Mam dla Was PDF, gdzie znajdziecie 120 najważniejszych polskich czasowników
gdzie są formy bez okolicznika, formy ja i formy ty. A oprócz tego tłumaczenie na język angielski. Możecie ściągnąć ten plik na swój komputer albo telefon, a link jest w opisie filmu. Możecie również sprawdzić formy czasownika w słowniku. Polecam Wielki Słownik Języka Polskiego. Szukamy na przykład czasownika płakać. Mamy czasownik płakać i klikamy pokaż wszystko. Tam mamy odmianę i będą tam wszystkie formy, nie tylko formy czasu teraźniejszego, ale też przeszłego i przyszłego. Teraz już wiecie, że końcówki bez okolicznika czasami pomagają, ale czasami niestety nie. W następnej lekcji o czasie teraźniejszym nauczycie się o czasownikach, które kończą się na ować, ywać, iwać i awać. A jeśli podobała Wam się ta lekcja, to zapraszam Was do wsparcia mojego kanału. Możecie to zrobić też kupując jeden z moich kursów wideo. Na przykład możecie kupić mój kurs, dzięki któremu zrozumiecie przypadki w języku polskim. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnej lekcji. Pa, pa!